Cześć, witam, kłaniam się z Rosji. Wszystkiego najlepszego, zdrówka życzę i zapraszam do siebie. Jest już możliwość przyjechać, bardzo prosto jest droga, wszystko już sprawdzone i jest możliwość naprawy zdrowia w tych chorobach, których człowiek czasami nie może dać rady w całości u siebie. Na przykład jest problemy u kobiet, które męczą cały czas, jest problemy z prostatą i ja teraz pokażę wam filmik, powtórzę, który ja robił wiele lat wcześniej. Wy zobaczycie, co trzeba zrobić, można powiedzieć, w domowych warunkach, ale to nie do końca może dać uzdrowienie do tego stopnia, do którego człowiek chciał i może. Zapraszamy do siebie, ceny będziemy ustalali indywidualnie, bo efekty, których ja teraz faktycznie mam możliwość zrobić, niesamowite i ja sam zdziwiony tym, co dzieje się u nas тут w ośrodku. Nie będę mówił, każdy człowiek sam może przyjechać, zobaczyć. Wszystko to bezpiecznie, można przyjechać i zobaczyć, co my robimy i jednocześnie poprawić zdrowie. Zapraszam w Sybiriu. Do widzenia. Witam serdecznie. Dzisiaj z Aleksandrem Hareckim porozmawiamy o prostacie. Co to za organ? Organ, to w ogóle nie obchodzi kobiet. To jest tylko u mężczyzny. Ale kobiety mogą pomóc, więc też może je obchodzić. Bardzo dużo mogą pomóc w tym temacie, ale chorują tylko mężczyzny, bo tego organu prostaty nie ma tylko u mężczyzny, tylko jest mężczyzna. Jest problem w tym, że prostata sama po sobie znajduje się w takim miejscu, gdzie ciężko coś potrafić jakby wyleczyć w takim dole organizmu i problem rozpoczynaється z czego? Każdy problem w tej prostacie jest to infekcja. Pierwsze, to podstawa, innych faktycznie nie istnieje. Rozpoczynaється od infekcji, a dalej już jak człowiek z tym radzi, tak ono jest. Albo to mały później problem, albo duży, albo trwa latami, albo można wyleczyć szybko. Ja powiem także na sobie, jakby spotkał to problemy. Jeszcze w 25 lat był na polowaniu, zmarł jak nie wiem co, to nie można też powiedzieć, bo prawie w zimie byli, spali w nocy w lesie, to cudo, że tylko prostata zachorowała. I leczył cały rok i nie mógł dać rady даже ze stanem zapalnym. Leczyli profesory i nic. Okazało, że metody, które używa medycyna, nie może zwalczyć даже zwykłym stanem zapalnym prostacie. Nie ma szans. Tymi metodami, którymi nie walczyć. I rozpoczynał poszukiwać inne metody, które pozwalają zwalczyć i profilaktycznie robić coś, żeby to nie chorować. I jedno z rozwiązań takich znalazł jako burawina, później robił takie czopki sam i faktycznie to dzisiaj żadnych problem nie ma i myślę, że ich nie będzie, bo profilaktycznie robimy rzeczy, które powinny nie dać możliwości даже, żeby to coś się stało. Problem polega w czym? Jeżeli my zobaczymy teraz na te obrazki, to prostata wygląda w normalnej sytuacji jako takie dwie doli i po środku jest przewód moczowy, to u nas pęcherz. I w normalnej sytuacji, kiedy idzie faktycznie mocz przez pęcherz, to nie ma problemu i sama prostata pracuje, wykonuje swoje funkcje. Funkcje jej nieduże, kiedy przy faktycznym seksie
Ona produkuje taki sekret, jak to Wydzieliny. no, takie wydzieliny, które dają możliwość normalnie funkcjonować organizmu faktycznie. I jeżeli idzie stan zapalny, to widoczne jak idzie stan zapalny, to co dzieje się? Pierwsze, to ból. Po drugie, nieprzyjemne takie odczucia. Nie tylko w samej prostacie, to może być w jajkach, to może być w przewodzie moczowym. Duży problem może być. Obowiązkowo będzie problem jeszcze z pęcherzem, bo nie ma osobno, to wszystko razem. Problem, widzicie, даже zaciskaje sam przewód moczowy i nie ma wyjścia faktycznie moczy. Pęcherz cały czas wypełniony, nie może wypróżnić w całości, mięśnie ściskają, ale nie może pod takim napięciem wypróżnić i cały czas facet chodzi w nocy, w dzień 10-20 razy czasami do ubikacji, żeby powoli wypróżniać ten pęcherz, który cały czas pełny. Z tego powodu jeszcze dodatkowo robią takie, odkładają się tu даже kamienie w pęcherzu. Tak samo to jest problem dalej z nyrkami, bo jak tu zaciskается, zastój idzie w całych nyrkach i jest taka możliwość, że cały układ i moczowy, i płciowy, wszystko jest pod stanem zapalnym i dużo z tym związane i już organizm w całości nie pracuje, bo jak nyrki nie pracują normalnie, to też problem z krwią. Także to bardzo taki poważny organ i jakby samy mały i daje dużo problem. Ten stan zapalny nie można zwalczyć faktycznie żadnymi antybiotykami. Dlaczego? Jest w tej prostacie jedna taka gębka. Gąbka taka i jakby brakuje tam ilości tej krwi, która mogłaby faktycznie dostarczyć i zabić tą infekcję, którą system immunologiczny tam rzadko trafia na tyle, żeby to zwalczyć. Czyli nie ma normalnego krążenia krwi? Nie ma tego krążenia, które wystarczające, żeby to zwalczyć. I tam cały czas stan zapalny. Jest wiele jakby antybiotyków, które działają, ale nie trafia antybiotyk z krwią, bo tu jest stan zapalny rozszerzony i w ogóle nie można dojść. Nie ma przepływu. No, nie ma przepływu. To jak zaciskają, zobaczcie, jak tu zacisnęło przewód moczowy, no tak samo w tej sytuacji zaciskają tej żyły. No, ona niedokrwiona i cały czas trwa ten stan. I pogarszaється. Z każdym dniem może zmniejszаться. Wstrzymliwują ten stan zapalny ludziom antybiotykami albo innymi rzeczami, tam zabiegami jakimikolwiek, ale nie walczyć z całości. Dlaczego nie walczyć? Bo nie używają tej metody, które powinny z tym zwalczyć. Pierwsza podstawa tej walki to trzeba rozmasować. Jak my masujemy mięśnie, to my rozumiemy, że to powoduje przepływ krwi. Normalny przepływ krwi, system immunologiczny pracuje, limfatyczny pracuje, wszystko. A тут ніхто o tym nie dba. I z tego powodu jeszcze w Polsce i w Unii faktycznie jest u lekarzy zakaz na masowanie prostaty, a na przykład na wschodzie Rosja, Ukraina, Białoruś, tam Chiny, India, to nie tylko nie zakazane, a odwrotnie skazane i lekarze szkolić tego. Czyli tam ludzie normalnie robią to w rodzinach, na przykład żona mężowi. I w rodzinach i lekarz to robi, jako zabieg, normalny zabieg. No, a w normalnych rodzinach tego też trzeba przeszkolić i to robić, bo masaż prostaty to powinna każda żona na przykład umieć robić i już. Raz w miesiącu powinna dla profilaktyki zrobić masaż i to człowiek będzie zdrowszy. Masuje to bardzo prosto. A może tak, najpierw jak zdiagnozować? Jakie są symptomy, że jest to albo to? No, pierwszy symptom ból. Jak coś nieprzyjemne, albo coś drażnić, albo z jajkami, albo z przewodem, albo piecze coś, jak chodzicie siku, albo kiedy chodzicie siku w nocy, kilka razy wstajecie tam, no, to taki jakby pierwszy sygnał tego, że coś dzieje się nie tak.
No dobrze, ale jak się idzie do lekarza, no to lekarz wkłada palec i bada. I co on czuje? To nie ma problem, jak wkładaють palec, to czuje, że o tu jest tak powiększona. Jak taka prostata prosta, to ona w prawie w normalnych wymiarach to malutka. I mięciutka. I mięciutka, miękka jak gąbka taka. I faktycznie jej nie czuć. I nie ma bóli. Jak tylko jest ból i jak ona powiększona, to ona faktycznie o taką wystaje. Wystaje i twarda, faktycznie jak kość. Wyraźnie czuć. Tak, wyraźnie czuć, даже nie ma problemu. To odczuwasz jak kość albo jak gąbka. To dwie różnice. Także można to sprawdzić, każdy człowiek może sprawdzić. My myślimy, że to taki masaż cuda albo coś nieprzyjemnego, albo coś wstydliwego. Na przykład w Chinach jest, w Tybecie te monachy, które tam mieszkają. Mnisi. I te mnisi, oni kiedy od samego można urodzenia, kiedy tam przebywają, to ich od początku szkolić temu, jak masować prostatę. Automasaż. Każdy sam sobie. Każdy sam sobie robi ten automasaż prostaty. I ludzie, którzy nie zajmują się seksem, seks powoduje jeszcze pracę prostaty. Ona o tak ściskaється, kiedy jest seks, kiedy jest orgazm. W tej sytuacji ona choć sama coś robi. Kiedy nie ma orgazmu, nie ma seksu, to nie ma szansów, żeby ona coś wycisnęła. I ten даже zastój tej sekrety, który tu jest w środku, tego płynu, on powoduje sam po sobie, jeżeli on nie wychodzi, no niestety on z czasem i tak sam po sobie może zepsuć i infekcja trafić i będzie problem. Także trzeba albo masować, albo mieć często seks. To dwie takie rzeczy. No, dla wyboru, ale jak jest już stan zapalny i choć seks nie seks, to trzeba masować. Masujecie bardzo prosto. Składaється paluszek i masujecie. Rękawiczku ubierajesz, olej dajesz na rękawiczku i masujesz. Nie dużo, tam 5 minut. Od 5 do 10 minut ten trwa masaż, ale postępy bardzo dobre. Automasaż robić bardzo prosto też. Paluszek, siedzisz w takiej pozie jak jogi, siedzisz i wkładaje sam sobie paluszek do odbytu i masuje też. To troszeczkę gorzej, bo ten paluszek on tylko dostaje dotąd, od jak on wklał. A jak normalnym ktoś masuje, to on dochodzi prawie do końca. A tak tylko do środka. Czyli najlepiej przed seksem masaż, tak. I później jeszcze orgazm jak jest, to wtedy jak orgazm, lepszy efekt jest. Ja liczę, że to obowiązkowo. Jeżeli masować, to trzeba, żeby to co my wyciskamy tu, zobaczcie, to ono później wychodzi tu. Ale co wychodzi? To ropa wychodzi. To infekcja wychodzi. I ona tu zostaje. Jak nie ma orgazmu, nie ma wyjścia normalnego, to w wszystkich tych protokach zostanie ta infekcja. Także trzeba coś zrobić. To jeden problem. Drugi problem, ten kanał, ten przewód moczowy, faktycznie, on też będzie 100% z infekcji. I jego trzeba też zdezynfikować, bo inaczej nie ma szansy. My u siebie tu używamy dużo metod, które umożliwiają zwalczyć z tymi problemami. My dajemy środek dezynfekcji, który my sami тут rozpracowali i używamy na podstawie ziół. I dajemy do pH, dezynfekujemy tu i dezynfekujemy ten kanał. Dalej, bez tego faktycznie ciężko zrobić, bo infekcja i tak zostanie. Jak ona masuj, nie masuj, jest, no to jest. Bardzo dobre jest od stanów zapalnych dla mężczyzny,
фактично lepsze nie istnieje. Wyleczalność zgodnie z wszystkimi badaniami, które były jeszcze wcześniej, 99% stanów zapalnych u mężczyzn i tak i u kobiety to borowina z miasta Saki. Także można dawać do odbytu borowину. Ona przenikає, тут близютка, тут маленькая только przerwa, она daje możliwość uzdrowić w samej prostacie. Przez jelita grube ona wchłaniaється jeszcze dodatkowo, elementy, które tam jest, wchłaniаються w organizm i działają jeszcze od środka. Także to, no, jakby powiedzieć, lek naturalny numer 1, no i dużo innych, które można jeszcze dodawać do tego. No i tak samo trzeba pamiętać, że trzeba cały czas robić profilaktyczne rzeczy i robić jeszcze sami takie czopki, które mówią na przykład z propolisusa. Ja dzisiaj wziął specjalnie, przygotował prezentację, co można zrobić w warunkach domowych faktycznie. Można zrobić czopki, które mogą uzdrowić człowieka i dać profilaktyczną dużą ulgę dla tego, żeby nie chorowali. Sprawa w tym, że lekarze na dzisiaj, ja powiem tak, że хоча і обов'язково лечать ту простату, але фактично вони відмовляють, бо мовлять, що це невилічально і дають такі сродки, які тільки підшиблюють. Я лічу, що це дуже кламством і вилічити простату нема жодних проблем, що б там не стало. На кожному стопні тільки треба coś robić, a nie siedzieć i używać lek, który z czasem tylko truje, albo później powoduje jeszcze większe problemy z organizmem, bo wątroba przestaje pracować, jak dajesz cały czas jakiekolwiek leki. Ja nie mogę даже każdy dzień jeść tego samego zupa, no, a ludzie używają cały czas jeden lek, no, dla mnie to niedoporozumienie. Dobrze, to teraz przejdźmy do prezentacji i pokażmy, jak zrobić tą maść. Dobrze. Faktycznie tu jest jakby wszystko, co trzeba, żeby wyleczyć prostatę. Powiem na początku o borowinie. Jest to taka czarna masa. Trzeba wziąć tą masę. Nabrać w strzykawku. Strzykawka ta ma 60 ml, to wystarczająco. I tu strzykawkę dać do ciepłej wody z temperatury gdzieś może 40 stopni, żeby ona nagrzana była, ale nie przygrzałась więcej jak 38 stopni, żeby w całości sama borowina później nie miała więcej jak 38 stopni, można by powiedzieć 30-38. I dajecie to spokojnie, sam człowiek może dać do tyłka i ten zabieg faktycznie można robić codziennie, takich 10-15 zabiegów, albo 2 dni robić jeden dzień przerwy, albo co drugi dzień. I to super 99% wyleczalność stanu zapalnego. Przy czym najpierw jelito czyścimy lewatywą. No, można robić lewatywę, nawet czasami można i nie robić lewatywy, to wystarczająco даже zrobić. Niesamowite rzeczy. To środek numer 1. Co robimy dalej? Może tak, jeszcze pytanie, gdzie zdobyć tą borowinę? No, ta borowina sprzedaje się w Krymu, w miejscu Saki. Tam jest dużo sanatoriów, których to używają i można powiedzieć, jest to znane sanatorium, które cały czas używają dla tych celów
ту буравину. І там і здобувають, шпридають, і хто може в Росії покупити, може на Україні покупити, ну дуже де. В Польщі теж є один шпридавca, але зараз є дуже проблем з тим, що є заказ купна з Криму товарів до Унії. І то трошечки хамує доставу тих речей. Я повім так, я б хентні теж шпридавав, але я вживаю тільки для себе, бо ну, немає можливості такої для шпридажі. Якщо то буде ten embargo zwolniony, Крим хоча б кудись, ну тоді нема проблем, можна шпридавати. Ну, а на дійсі мені нема тієї ілості, щоб можна було шпридавати тільки для себе. Далі, co ми далі можна порадити, і що я лічу вже теж обов'язково. Як ми мовили о тим, що є масаж простати, то є ще можна робити додатково масаж простати електричним таким narzędziем, електростимуляцією. То фактично така końcówka. Вона професіонально шпридається через інтернет. Я то купував безпосередньо у продуцента. І така końcówka вставляється теж до простати, фактично, через отпит, і подається провод. Звиклими електростимуляторами, які малютки є такі, то недорогі електростимулятори в праві, вони коштують від 50 злотих і до 200 злотих. Такі електростимулятори можна покупити і таку końcówку. То bardzo dobrze, one stymuluje, jednocześnie prądem zabijає теж інфекцію. І коли у нас є така стимуляція, то додатково дуже ульга. Bo tu są też elektrody takie metalowe. Так, то електроди, тут підключається електростимуляція, і воно таке поле електрично-магнетичне йде і дуже добре. То супер, то треба вживати, я лічу. Якщо хто хоче бути здоровим, профілактично, а хто хоче вилічитися, то обов'язково. Далі, о чим ми гадали, є такі цевники. Є такі цевники двох родzajew. Є одразу з олеєм, який є мікро так, доданий до того цевника. І є без олея, і вtedy треба додавати ще додатково. І я, наприклад, вживаю такий цевник, який пізніше додається środek дезінфекції одночасний, і він активується. І та активація цілий час, якби, ну, як активував, мікродоза тут є, і дуже добре вставляється przewód мочовий і до pH, щоб то дати там дезінфекцію, і до того дається щекавка, а до щекавки już є цікаві речі, що ми то вкладається і дається теж 60 мл. Wystarczająco tego płynu, żeby dać do środka. Co ja radziłbym Wam w domowych warunkach, co można zrobić? Jaki płyn dać do dezynfekcji? Można zrobić, dać od 1 do 2 ml propolusa. To będzie bardzo dobrze. Dalej, tak samo można zrobić taką nalewkę ziołową z jaskółczego zioła. Też na wódki, tam na spirytusu, тут na wódki i też od 1 do 2 ml. Czyli ten roztwór maksymalnie 2 ml, a reszta tak. woda, tak? O, widzisz, тут troszeczkę u nas niedorozumienie idzie. Na tą szczekawkę daję taką szczekawkę propolusa.
który już jest na spirytusie. Okej, czyli tylko te 2 ml Tak. wstrzykujemy. Wstrzykujemy tych 2 ml. Okej. A сам прополіс і самі зьола зроблені на вудки, наприклад, а прополіс на спіритусі, бо на вудки прополіс не робиться. І можна ще давати часами теж дуже добре отвар живокосту. Napar z żywopłotu. Напар живопосту теж можна давати, теж дуже добре, щоб działał na pęcherz. Także ja Wam powiedział wiele rzeczy, które mogą Wam pomóc w leczeniu nie tylko prostaty, ale jeszcze innym ludziom, którzy mają problemy z pęcherzem i można to spokojnie. Kobiety też można używać tylko krótsze takie cewniki, też strzykawka, też Napar z żywokostu do której strzykawki? Do tej małej czy do dużej? do dużej. Do dużej, czyli 60 Od razu zrobił napar, zrobił tak, żeby był czyściutki, odstajał się, albo później przycedził. No i dał od razu отвар tu. A tu dajesz gotowaną wodę razem chłodzoną Tak. i dajesz to. Для чого to bardzo dobrze na to, co dajesz na spirytusie, tych 2 ml. Pierwszy spirytus faktycznie to jeden ze środków, który bardzo dobrze dezynfekuje, bardzo dobrze. Даже nie można martwić o tym, że coś było w wodzie. Ty już dał tu spiryt albo wódku i tu już nie martwisz o tym, że coś może być trafić. To już 100%. Po drugie, te środki, które jest na spirytusie, oni maksymalnie wchłaniające w komórki tych organów, gdzie to trafia. Spirytus z jednych najlepszych nośników, które dają od wiele tysięcy lat, można powiedzieć, dla uzdrowienia wszystkich ludzi. Także spirytus to trzeba używać czasami. No, to ja Wam powiedział, czym zdezynfikować. Może jeszcze tak technicznie, w jaki sposób do tego pęcherza wstrzyknąć to, czy przede wszystkim nie wolno, aby powietrze się dostało, tak? No to niekoniecznie, może tam już coś dostanie, to jak zostało, to i wyjdzie. Bo pęcherz ściskaje, to nie w krew nie można, to że trafi coś. No, strzykawkę tak jak zwykle, to wyciskajesz wodę z tego i... Czyli ten cepnik trzeba doprowadzić aż do końca, aż do wnętrza pęcherza. No tak. No, Okej. to każdy może zrobić spokojnie. To, ja już mówię, to my myślimy, że to... Ja was teraz szkolił dlatego, żeby wy sami używali w domu. To spokojnie każdy może zrobić. No, nie trzeba to wstydzić, że to coś jest jakby medyczne, profesjonalne, to każdy może to zrobić. Dalej. Teraz ja was przeszkolę, jak zrobić czopki, które bardzo dobrze będą wam pomagali w leczeniu prostaty. No i даже, ja powiem, mogą даже pomagać i kobietom też, dlatego, żeby też była u nich Flora bakteryjna. bakteryjna, żeby zabić infekcję jednocześnie i też zwalczyć ze stanami zapalnymi, даже to w pochwie i wiele takich problemów zlikwidować. Teraz razem z Wami zrobimy z bardzo prostych rzeczy takie czopki, które można będzie później dawać do środka. Tak. Pierwsze, daję olej z ostropiesta. Można dać inny olej, każdy, który człowiek sam uważa i chce. To nie ma problemu. Daję tego, no, ja nie ważę, jak ja mówił wcześniej, wszystko na oko, no, około 100 gram, 150 może. Dalej. Ja daję 60 ml tu
koncentrat, który ja robię do oczu. Tu składnik bardzo dobry jest kulcze zioła i miód. To bardzo dobry składnik, który też jest mocno leczniczy. To też daję. Dalej. Zwykłe masło, ale dobrej jakości. Tak, no teraz spróbuję miksować. I teraz, jak ono już troszeczkę zmiksowałaś, dodaję propolis. Propolis dla takich celей я даю, zobaczcie jaki on ciemny, to 50%. To niezwykły propolis, który dajecie tam 5-10%, a to 50% spirytusa i 50% kita powagowo. I wychodzi 50%. I to bardzo mocny taki. I to daję tu 100 ml, tu daję 50. O, może być. A to co teraz trzeba zrobić? To faktyczna masa, która gotowa do tego, żeby ją użyć i dać do prostaty, żeby to nie uzdrowiało. Albo można даже kobietom pochwy dawać, w jaki sposób. Ja poszukiwał dużo różnych metod i czopki robił, ale w związku z tym, że ta masa, ona sama po sobie bardzo rzadka i ona nie jest taka twarda, która jak zwykłe czopki. Żeby zrobić czopki takie twarde z tymi składnikami, to nie ma szans. I jeżeli ten masa, która u nas wyszła, dać do czopek, my nie wsadzimy nigdzie, bo to będzie ciekło, albo trzeba zamrozić jak kostkę. Bardzo prosta metoda, wziąć szczykawkę i nabrać tą szczykawkę, tą masę. O. Można wziąć polówkę, można wziąć całą i takim samym sposobem przechowywać. Można jakąkolwiek reklamówkę, wkłaść i narobić ich dużo, takich strzykawek, pokłaść do lodówki i trzymać tam. I zamrozić można. Tak? Zamrozić, można zamrozić w zamrażarki, można trzymać prosto w lodówki. No. O. I to gotowa czopka. To rewelacja. Ja teraz wam powiedział dużo tajemnic, które no, nikt tego nie robi. Ale w czym sprawa? Ja sam kiedyś spotkał się z problemami tej prostaty i wiem, że to bardzo nieprzyjemna rzecz. I jeżeli kto chce naprawdę naprawić sobie zdrowie, to trzeba użyć tej metody, którą ja wam mówię. I tylko leniwy będzie chory. Czyli jeszcze raz powtórzmy, jakie jest działanie tej mikstury.
to widzicie, ona teraz powoli rozkładaється. Także jeżeli używać, to trzeba cały czas miksować. Zmiksował, później nabieramy szczotki i od razu ich do lodówki. Działanie to stany zapalne zlikwidowuje, uruchamiає organizm, żeby naprawić te problemy, które istnieli. Sam stan zapalny w organizmie to jeden problem, ale to już on powstał. Komórki uszkodzone, ich trzeba odżywić. I nie jeden lekarz nie myśleć o tym, żeby to odżywić ten organ, który już uszkodzony. Tu jest składnik masła. Masło to normalny element, który daje dużo energii komórkom. Faktycznie daje dużo energii. Dalej spirytus i propolis. To daje też dużo energii i faktycznie zlikwidowuje wszystkie stany zapalne. Olej bardzo dobrze działa na wątrobę. Wszystkie działania, które jest w organizmie, oni powinny być, my powinny dbać o wątrobie. Także my powinny dać mikroelementy, które powinny podziałać na wątrobę, żeby ona pracowała też bardzo dobrze. Składnik miód i z tymi koncentratem kropli do oczu, miód i jaskólcze zioło. Jaskólcze zioło to lek przeciwnowotworowy faktycznie i on zwalczyć z wiele infekcjami, które tylko możliwe też dodatkowo razem z propolisem. I jeżeli to łączyться razem, to działanie takie niesamowite. To faktycznie bomba dla tego, żeby uzdrowić organizm i zwalczyć ze stanami zapalnymi. Ja тут używаю, można powiedzieć, troszeczkę inne jeszcze dodatkowe rzeczy, dużo mocniejsze, jak to, co jest, to, co ja wam mówię tu. Ale to, co ja wam dał, to wystarczające, żeby powoli uzdrowić organizm. Даже nie ma mowy. Jeśli kto chce naprawić prostatę, to mówię, wszystko, co ja powiedział, wszystko dostępne. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.